No, okno wygląda tak. Nie działa otwieranie. Tu jest całe zapaćkane silikonem, bo ciekło. Tutaj stukało. W chwili obecnej się nie otwiera. I cieknie. Jako że planuję zrobić zabudowę do spania w środku z powrotem, to zamówiłem sobie nowe okno. Zaraz zobaczymy, co tam przyszło. Powinno być okno, zestaw montażowy, klej i jakieś cuda. No dobra. Jest taki, że otwiera się w ten sposób. Grube aluminium. By było. Cena takiego okna z przesyłką, jeżeli dobrze pamiętam, 200 euro i akcesoriami tymi do montażu. To już jest cena z VAT-em. No i samo okno jest przyciemnione. Tu jest instrukcja. Tu jest pewnie list miłosny. Robią jeszcze takie okna. Faktura. I tak to ustawić. I sama instrukcja. Co prawda do okna wiertło 4.2 jest potrzebne. Robią też klasyczne takie okna defenderowe jak do Defendera. No jakby koszt jest trochę większy niż komplet oryginalnych uszczelek, ale moim zdaniem warto. Dobra, idę szukać wiertła 4.2.
Bierz to. No nie, pada. Na mój gust. Cztery. Piątka. O, tego szukałem. To niech leży. No dobra, czyli teraz co? Demontaż okna. Może nagrzeję w samochodzie, żeby było cieplej. Tu mam a na maksa. No i dobra, teraz z tego co czytałem, się dowiadywałem, to błąd na uszczelnieniu tego okna polegał na tym, że tu są takie szczeliny i one są odpływem. Jest tu, tu, tu i tu. I one zostały zaklejone, więc ta woda którędy, którymś zakamarkiem dostawała się do środka. No dobra, udało się. Nie wiem ile się nagrało. Masa jakiegoś kitu. Teraz muszę to sprzątnąć. A tu na przykład w ogóle nie było prawie. Czekam aż się nagrzeje od Webasto. Końcówka. Gdzieś widziałem, że trzeba stożek zrobić. Będzie najlepiej. W instrukcji napisali, że uszczelniacz ma być na 5 mm. No, powiedzmy 5 mm. Okno odtłuściłem. Powinno na środek. I
otwieramy. Grzeje to dlatego, że jest zimno. Jest poniżej 10 stopni. Dobra. Ja to jak odtłuścić.